1000 cudów świata. Wodospady Iguazu, Ameryka Południowa, Argentyna. Po wczorajszym deszczowym dniu jakaż odmiana. Słońce zawitało nad miastem Foz do Iguazu, w którym mieszkamy. Dzisiaj, zgodnie z planem, wyruszamy do Argentyny, by z drugiej strony podziwiać jedne z najsłynniejszych i największych wodospadów świata. Niestety, pomimo niewielkiej odległości, pokonała nas autobusowa łamigłówka. Okazało się jednak, że istnieje możliwość przejechania przez granicę taksówką, z której bez namysłu korzystamy. Kilkanaście minut później jesteśmy na granicy brazylijskiej. Na chwilę wysiadamy z samochodu. Pieczątka w paszport, uśmiech na twarzy celniczki i gotowe. Jedziemy dalej. Kolejne kilka minut i zbliżamy się do argentyńskiego przejścia granicznego. Chwila czekania, kolejna pieczątka i jesteśmy. Przed nami Argentyna, rozległe państwo zajmujące znaczną część Ameryki Południowej, 10-krotnie większa od Polski, przy mniej więcej tej samej liczbie 39 milionów mieszkańców. Jesteśmy na miejscu. Przed nami rozłożysty, otwarty budynek, w którym znajduje się Centrum Informacji Turystycznej, kasy, restauracje i sklepy z pamiątkami. Jeszcze rzut oka na mapę obrazującą szlaki turystyczne biegnące wzdłuż wodospadów i trasę kolejki wąskotorowej, która dowozi turystów do spektakularnych miejsc i ten wkurzający, kolejny już zakaz lotu dronami. Po co my go zabraliśmy? Zajmujemy miejsca w otwartym wagoniku i w odgłosach zgrzytających stalowych kół jedziemy do pierwszej stacji. Wysiadamy w Estación Cataratas, skąd rozpoczyna swój bieg większość szlaków turystycznych Parku Narodowego Iguazu. Przysiadając na ławeczce, czekamy na kolejny pociąg, który zawiezie nas do Gardzieli Diabła. Oczekiwanie przedłuża się w nieskończoność i nikt nie jest w stanie racjonalnie wytłumaczyć, co się dzieje. Na szczęście humor szybko poprawiają nam te sympatyczne futrzaki, które błyskawicznie wyszukują nowo przybyłych turystów. Ich spryt i odwaga bulwersuje okradzionych i śmieszy jeszcze nieokradzionych, oczywiście z jedzenia. Bywa i tak, że obwąchują aparat fotograficzny w poszukiwaniu smakołyków. Daj z tej strony. Nie, weź papiera, weź tu. Po 2 godzinach oczekiwania z wielką ulgą w towarzystwie skośnookich Azjatów ruszamy. Dosłownie po kilkunastu minutach koniec podróży. I zamiast się cieszyć, że tak szybko dojechaliśmy, byliśmy wściekli. Mogliśmy przecież iść pieszo. Kasa zostałaby w kieszeni i godzina do przodu. Miłe spotkanie. Kolorowe motyle przysiadające na wilgotnych kamieniach i naszych ramionach. Nie oglądając się za siebie, ruszamy w kierunku Garganta del Diablo. Krok za krokiem maszerujemy po metalowej kładce położonej nad żółtawo-brunatnymi wodami szeroko rozlewającej się rzeki Iguazu. Meandrująca kładka co chwilę zanurza się w bujnej roślinności rozsianych na wodzie wysepek. Z każdym krokiem nasila się głuchy pomruk spadającej wody.
Po chwili huk zagłusza wszelkie rozmowy, a setki miliardów białych kropelek wody w postaci mgiełki unoszą się nad rozpadliną. Odwracamy głowę. Tutaj ziemia nagle urywa się, wsysając wzburzoną wodę. Dochodzimy do końca pomostu, nad którym tłoczą się turyści. Pod nogami wyczuwamy delikatne drżenie. Huk jest przerażający, a kropelki wody precyzyjnie wypełniają zakamarki ciała. Woda jest wszędzie, wokół nas, pod stopami i w powietrzu. Przed nami diabelska gardziel, która pochłania wszystko. Nasze spojrzenia, głosy i myśli. Jeden z 7 cudów świata przyrody zasłużył na swoje miano. Tego jesteśmy pewni. Chroniąc sprzęt, próbujemy zmieścić w kadrze otaczające nas widoki. Nic z tego. Ogrom wodospadu niweczy wszelkie próby. Może na kamerze się uda. Też nie bardzo. Tutaj trzeba być, zobaczyć i poczuć tę wielkość i energię. Umiejscowienie platformy widokowej nad wodospadem utrudnia zrobienie zdjęcia, które w pełni oddałoby jego ogrom i siłę. Niepokojąca jest bliskość platformy do wodospadu. Wrażenie potęguje bryza unosząca się nad wodospadami i uniemożliwiająca ujrzenie końca tego naturalnego fenomenu. Podobnie jest przy spojrzeniu w dół. Ciężko stwierdzić, jak wysoka jest gardziel diabła, gdyż para przysłania obraz. Rozlewisko rzeki jest na tyle szerokie, że wydaje się ciągnąć po horyzont, a nad wszystkim szybują powoli białe obłoki, dodając temu widokowi uroku. Wodospad o wysokości 82 metrów jest znacząco wyższy od wodospadu Niagara. Kurzawa wodna w dolinie u podstawy wodospadu wznosi się na 30 metrów. W samo południe wracamy na stację kolejki. Słońce stanęło w zenicie i skrupulatnie wynajduje wszystkie nieosłonięte miejsca na ciele. Na dodatek te piękne motyle, które po pierwszych chwilach fascynacji teraz niczym komary doprowadzają nas do szału. Są wszędzie. Dziesiątkami przysiadają na głowie, rękach, nogach i ubraniach. Komuś była mała motyl. Takie proste motylały. Znowu czekanie na pociąg. Wracamy do miejsca, skąd rozpoczynają się szlaki wijące się wzdłuż wodospadów. Do wyboru mamy 2 trasy. Lower Trail, biegnący u podnóża kaskad, oraz Upper Trail, poprowadzony górną krawędzią wodospadów. Wybieramy ten górny.
Wystarczyło kilkadziesiąt metrów spaceru, by naszym oczom ukazały się zapierające dech w piersiach widoki. Dziesiątki wodnych kaskad przedzielonych soczystą roślinnością z impetem zrzucają wodę w dół urwiska. Co kilka kroków nowe obrazy, z których każdy nadaje się na czołówkę National Geographic. Zadajemy sobie pytanie, czy może nas coś jeszcze zaskoczyć? Okazuje się, że tak. Wystarczy przejść kolejnych kilka kroków, by do tych niezwykłych widoków wody i zieleni dołączyły wszystkie barwy tęczy. Nieważne, gdzie spojrzymy, wszędzie bez problemów natrafiamy na paletę barw połyskującą w kropelkach wody. Oglądając ten cud natury, warto wiedzieć, że kilkadziesiąt kilometrów stąd, na rzece Parana, na granicy brazylijsko-paragwajskiej, znajdowały się jeszcze w latach 80. wspaniałe wodospady Guaira, należące do najpotężniejszych tego typu formacji geologicznych na świecie. Słynęły nie tylko ze swej potęgi, ale również ze zjawiskowego piękna, które każdego roku przyciągały tłumy turystów. Ale w 1982 roku wodospad umilkł na zawsze, padłszy ofiarą zakrojonego na gigantyczną skalę przedsięwzięcia inżynieryjnego. W miejscu, gdzie niegdyś ryczało 7 kaskad, dziś rozciąga się tafla zbiornika retencyjnego, powstałego w efekcie budowy tamy i hydroelektrowni Itaipu, największej obok chińskiej tamy 3 przełomów. Tak oto potęga przyrody ustąpiła przed potęgą człowieka. Zniszczenie wodospadów spotkało się z wielką krytyką, choć nie jeden z piewców postępu przekonywał, że konstrukcję tamy należy uznać za historyczny wyczyn. Widzieliśmy już wiele wodospadów, ale zwykle wystarczyło kilkanaście minut, by nasycić się widokami. Tutaj jest zupełnie inaczej. Nagromadzenie idealnych fotograficznych kadrów jest tak duże, że nieustannie mamy niedosyt. Zdjęcie w prawo, w lewo, bliżej, dalej i od nowa. Zachwytu nie ma końca. Widoki są przepiękne, ale świadomość potęgi rzeki bywa przerażająca. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, by uzmysłowić sobie skutki kontaktu z takim żywiołem. Oglądając rodzinkę ostronosów, schodzimy na szlak biegnący u podnóża wodospadów. Piękny, barwny ptak i ostronosy, które błyskawicznie rozszarpały tekturowe opakowanie posoku. Tutaj możemy podejść naprawdę blisko, ale musimy się liczyć raczej z mokrym spojrzeniem. Przypominam sobie przewodnikowe porady, że warto ze sobą zabrać peleryny chroniące od wody. Ale umówmy się, na co to komu, kiedy jest 30 stopni, a chłodne kropelki są w tym upale nawet zbawienne.
Przed wybraniem się w te strony warto obejrzeć film Misja, gdzie jedną z głównych ról zagrał Robert De Niro i Jeremy Irons, a muzykę skomponował Ennio Morricone. Filmowe arcydzieło Ronalda Joffe zaliczane jest do kanonu światowej kinematografii. Misja została uhonorowana Oscarem za najlepsze zdjęcia, które wykonano przy wodospadach. Film opowiada o jezuicie, który podejmuje wyprawę w głąb dżungli z misją do Indian Guarani. Od Indian należy również zacząć historię tego miejsca. Konkretnie od pewnej indiańskiej legendy, gdzie Toroba, syn wodza, stał nad brzegiem rzeki, błagając bogów, aby przywrócili wzrok jego ukochanej. W odpowiedzi na te błagania ziemia pękła gwałtownie i zapadła się do powstałego w tym miejscu ogromnego wąwozu. Woda porwała Torobę, ale jego ukochana odzyskała wzrok i była pierwszą osobą, która zobaczyła powstałe przed chwilą wodospady. Nie wiadomo, czy z powodu legendy, ale faktem jest, że Indianie Paraguas i Guarani otaczali wodospady boską czcią. Sama nazwa, hiszpańskie Cataratas del Iguazu, portugalskie Cataratas do Iguazu, pochodzi z języka Guarani, z połączenia słów i woda i Guasu, wielka. Pierwszym europejskim podróżnikiem, który w 1541 roku odkrył wodospady Iguazu, był Hiszpan Álvaro Núñez Cabeza de Vasa. Wodospad nazwał Salto de Santa Maria, czyli wodospad Świętej Marii Panny. Jednak nazwa Wielka Woda okazała się bardziej chwytliwa. W późniejszych wiekach jezuici przybywali tu, żeby nawracać miejscowych, lecz w 1767 roku zostali wygnani przez króla Hiszpanii Karola III, który uznał, że ten zakon staje się zbyt potężny. Ruiny jednej z misji San Ignacio Mini pozostają jeszcze widoczne u zbiegu Parany i Pirapo. Wzniesiona w 1632 roku była dobrze rozwijającą się osadą, gdzie około 4000 nawróconych Indian żyło w komunie, dzieląc się owocami swojej pracy. Kolejny punkt widokowy i kolejna zachwycająca panorama. Chyba mamy trochę szczęścia, bo marzec to najlepsza pora na oglądanie wodospadów, choć trudno w klimacie tropikalnym znaleźć idealną porę na przyjazd tutaj. Warto jednak wiedzieć, że od listopada do marca trwa pora deszczowa, więc temperatury będą dużo niższe. Deszcze również nie będą rzadkością, ale koniec pory deszczowej gwarantuje nam spektakularne ilości przetaczającej się wody przez kaskady. W drugiej części roku jest sucho, temperatury dochodzą do 40 stopni, a wody ubywa. Czego by o wodospadach nie napisać, to i tak nic nie zastąpi ich widoku. To miejsce zawsze jest oblegane przez turystów. Nie ma się czemu dziwić. Kaskada Bossetti to kwintesencja spotkania z potęgą natury. Już kilkadziesiąt metrów przed kaskadą każdy listek, każda gałązka ocieka wodą. Huk zagłusza rozmowy turystów, którzy w strugach wody próbują podejść jak najbliżej wodospadu. Wszystkim udziela się euforyczna radość wspaniałej, a zarazem mokrej zabawy.
Zamykamy koło dolnego szlaku. Przed nami jeszcze dwie z 275 kaskad, bliźniaczo podobne siostry. Tutaj też kończy się nasza wspaniała podróż po jednym z najpiękniejszych cudów natury na naszej planecie. Można wiele mówić o tym, że Iguazu to atrakcja turystyczna, ale daj Boże, żeby wszystkie takie były. Piękno natury w najczystszej formie. Naszych wrażeń nie da się opisać słowami, ale po tym doświadczeniu wiemy, ile jeszcze jest takich niespodziewanie niezwykłych miejsc. Ścieżką prowadzącą przez wiecznie zielony las idziemy w stronę wyjścia z parku. Po raz kolejny możemy się przekonać, jak bogata jest tutejsza fauna. Natrafiamy na rodzinkę czarnych kapucynek, zwanych tutaj sapajos. Ich nieprawdopodobna zręczność i ruchliwość niweczy wszelkie nasze starania na zrobienie dobrego zdjęcia. Jednak musimy się pogodzić z faktem, że to nie my wypatrzyliśmy te sympatyczne małpy, a one nas. Ścieżka, którą przemierza spora grupa ludzi dziennie, to doskonałe miejsce, by skorzystać z hojności turystów. Nie mogło zabraknąć stoisk z wyrobami tutejszych Indian. Dominują kubki na yerba mate, plecione torby i wyroby z drewna. Na drogę powrotną umówiliśmy się z tym samym taksówkarzem, który nas tutaj przywiózł. Nie trzeba było długo czekać, aby nas wypatrzył i podjechał swoją limuzyną. Wracamy do Foz do Iguazu, przekraczając granicę argentyńsko-brazylijską.